Dzień dobry wieczór. W tym filmie zaprezentuję Wam modyfikację Seal Submarine. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, naturalnie zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania i komentowania. Seal, tak jak każdą inną łódź podwodną, jesteśmy w stanie stworzyć za pomocą przenośnej konsoli pojazdów. Jej koszt to 6 tabek plastali, 4 szkła emaliowane, 2 zaawansowane zestawy elektryczne, 2 benzyny, 2 aerożele, 3 magnetyty i 4 rudy niklu, także jeżeli o to chodzi, to Seal jest jedną z najdroższych, można powiedzieć, łodzi podwodnych możliwych do stworzenia w tej grze. Jak możecie zobaczyć tutaj, Seal jest bardzo podobny długościowo do Cyklopa, natomiast Seal jest jednak troszeczkę od Cyklopa szerszy, plus Seal ma dużo pojemniejsze wnętrze. Tak możecie sobie zobaczyć, prawda, naszą fokę od samego przodu. Mamy konsolę do sterowania, natomiast w Cyklopie, jak możemy sobie popłynąć troszeczkę dalej, mamy zaawansowane wnętrze, jednakże troszeczkę mniejsze. Aby wejść do Seala, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy prowadzi po prostu przez główne wejście. Jak widzicie, niestety tam animacji wejścia nie ma, natomiast wita nas piękny głos AI. Drugim wejściem jest wejście od tyłu, możemy sobie tu kulturalnie wpłynąć bez żadnego problemu. Dzięki temu również możemy tutaj dokować Seamoutha, tak samo jak i Paramosuita. Tak jak przed chwilą powiedziałem, możemy zadokować sobie w Sealu Seamoutha, jak i również kombinezon Prawn. Natomiast zważywszy na to, że jesteśmy w dosyć głębokiej lokacji, ograniczymy się dzisiaj do pokazania jedynie dokowania Seamoutha. Przypływając tutaj, jesteśmy w stanie zadokować Seamoutha w takie oto elektryczne, można powiedzieć, elektryczno-magnetyczne wiązki. Naturalnie możemy sobie z Seamoutha wyjść. Problem jest tylko taki, o którym należy wspomnieć w tym miejscu, że nie należy pauzować gry, gdy jest jakakolwiek pojazd tutaj zadokowany. Patrzcie to. W tym momencie ten Seamouth się przesuwa sam z siebie, natomiast jeżeli grę zapauzujemy, gra się nie rusza, prawda? A Seamouth, patrzcie co robi. Mogę Wam zaraz zaprezentować, co się może stać. Gdy po prostu, o właśnie, gdy po prostu puścimy na chwileczkę sobie Seamoutha, żeby sobie dopłynął do ściany, przez którą naturalnie on sobie przeniknie, bo czemu nie? I w tym momencie grę odpauzujemy. Powoduje to, że nasz Seal zaczyna gwałtownie latać w każdą możliwą stronę, co automatycznie powoduje, że nie jesteśmy w stanie już tego Seala w żaden sposób uratować. Jak widzicie, również grawitacja w tym pojeździe przestaje działać. Dlatego pamiętajcie, nie próbujcie... Oho, no mamy jeszcze nawet zderzenie, zaraz będzie. Pamiętajcie, nie próbujcie pauzować gry, gdy macie coś zadokowane. Po prostu, jeżeli chcecie coś zrobić, jeżeli chcecie grę zapauzować, zapisać cokolwiek, zatrzymajcie się Sealem, wejdźcie do Seamoutha, wypłyńcie Seamouthem z doku i dopiero wtedy spróbujcie zrobić cokolwiek z typu pauzowanie gry, zapisywanie gry. Bo widzicie, jak się to kończy po prostu. No dobrze, jak już wróciliśmy z naszego, można powiedzieć, pewnego spektaklu, aby wyjść po prostu z Seala za pomocą Seamoutha, wystarczy, że do niego wsiądziemy, możemy się ustawić w ten sposób albo w ten sposób, klikniemy przycisk pływania i gra nas automatycznie, prawda, z tego Seala wystrzeliwuje. Również naturalnie możemy sobie, tak jak wcześniej również wspominałem, możemy sobie wejść tędy normalnie. Automatycznie działa tu system chodzenia, więc z tym nie ma żadnego problemu. Możemy wrócić sobie. Problem jest tylko taki, że byśmy chcieli wejść zwykłym krokiem. Jak widzicie, bez sprintu, bez skakania nie jesteśmy w stanie z Seala wyjść. Natomiast jak już tylko podskoczę, to bezproblemowo jestem w stanie to zrobić. Pokażę Wam jeszcze również, że mogę normalnie wypłynąć przodem. Jest Seamouth docked. Mogę się ustawić w ten sposób i wypłynąć. Z tym nie ma również żadnego problemu. No dobrze, a skoro jesteśmy już w doku, możemy sobie z tego oto miejsca zrobić upgrade'y do naszej, prawda, foki, Seala. Możliwymi upgrade'ami jest Solar Panel, Thermal Charger, a także Speed Module. W każdym razie tak, możemy sobie oczywiście przetestować wszystkie z tych upgrade'ów. Ten generalnie, wiadomo, będzie ładował nas w zależności od temperatury, ten w zależności od słońca, a oczywiście takimi najbardziej istotnymi są moduły na głębokość. Jak widzicie również, niestety moduły są niedokończone, ponieważ
zwyczajnie twórcom. Twórcy jeszcze nie dali do nich kosztu, także każdy moduł kosztuje 2 tytanu. To jest oczywiście tylko, można powiedzieć, formalność, bo zmiana kosztu tego typu rzeczy nie jest w żaden sposób skomplikowana, po prostu są rzeczy ważniejsze niż tworzenie kosztu dla modułów. Upgrade'y możemy sobie do Seala zamontować po prostu w tym oto miejscu. Modułów możemy mieć łącznie 8, jak widzicie. Także pierwszy upgrade głębokościowy daje nam możliwość płynięcia na głębokość 1700 metrów. To jest i tak już wystarczająca głębokość, ale jeszcze, jeżeli jest to dla nas za mało, możemy płynąć na głębokość 2100 albo 2600 metrów. Także można powiedzieć, że jest przygotowany pod największe głębokości. Ten, jak widzicie, również można go stakować, tak samo jak zresztą te dwa. To jest jedyny, który się nie stakuje. Dlatego zresztą przetestujemy sobie później prędkość Seala przy zerowej ilości modułów i przy, że tak powiem, zapchaniu wszystkich możliwych miejsc na moduły modułem prędkościowym. Na razie sobie wyciągniemy wszystkie te moduły. Przechodząc dalej. Tutaj jest oczywiście to wyjście z Seala. Możemy wyjść i wejść bez żadnego problemu. Tak wygląda oto interior, czyli wnętrze naszej łodzi. Tu jest takie ładne tutaj miejsce na budowanie. Naturalnie budować w tej bazie możemy. Problem natomiast stanowi bardziej to, jak się łódź nasza może zachować. Jeżeli łódź nie jest prosto, to budowle również będą krzywe. Pokażę wam jeszcze to przy kolejnej części, praktycznie przy końcu, gdy jeszcze raz doprowadzimy do tego, że Seal zacznie wariować, czyli po prostu zadokujemy sobie Seamoutha, prawda, po dokowaniu Seamoutha dam pauzę i zobaczycie sobie, jak się buduje, gdy Seal jest nierówno, bo generalnie równo on powinien być. Także tak jak tu pokazywałem, tutaj można sobie wejść, tu jest dużo pustego miejsca na budowaniu wielu różnych rzeczy. Niestety rzeczy zewnętrzne, tak jak na przykład panele słoneczne, nie da się tu zbudować, bo czemu miałoby się dać. Natomiast wszelkie rzeczy wewnętrzne, maszyny filtrujące oczywiście też się nie da, bo ona się łączy z ścianą. Natomiast moduły wewnętrzne się da wszystkie. Ładowarki ogniw, akwarium, jakieś małe akwarium, nawet z modów, stanowisko modyfikacyjne, wirówka laboratoryjna nawet można. W każdym razie wszystko da się tu wybudować. Przechodząc do kolejnego punktu. Oczywiście Seal to nie jest tylko łódź, która ma wyglądać. To jest łódź w pełni operatywna, że tak powiem. Czyli w skrócie można nią pływać, tak samo jak zresztą cyklopem, jak widzicie. Włącza się silnik. Seal również ma różnego rodzaju system kamer. Mamy kamerę od dołu, mamy kamerę na tyle, mamy kamerę przy wejściu, w miejscu do lokowania i tak to właśnie wygląda. Tak jak powiedziałem, przetestujemy sobie w tym momencie możliwości naszej foki, dlatego zobaczymy, w jakim czasie, czy bardziej jak dużo czasu minie, zanim dopłyniemy do mety. Tu mamy start, tu mamy metę. Meta jest oddalona od nas o 500 metrów. I jak możecie też zauważyć, w tym momencie nastąpił pewien błąd, bo zniknęły nam systemy określenia prędkości. Oczywiście to nie problem. Jak widzicie, przepłynięcie tego oto odcinka zajęło nam około 40 sekund. Teraz zobaczymy sobie jeszcze inaczej, ale przy dodaniu maksymalnej liczby upgrade'ów, jakie w ogóle możemy zamontować do Seala. Naturalnie chodzi mi o upgrade'y na prędkość po prostu. No dobrze, a więc dajemy sobie, prawda, upgrade'y na prędkość. Po 4 tutaj, po 4 tutaj, widzę, że jeden zrobiłem za dużo. I w tym momencie muszę tylko, że tak powiem, obrócić naszą łódź. Cóż, zdradzę wam, że w tej sytuacji nawet nie będę musiał wam przyspieszyć nagrania, bo zresztą sami zobaczcie, jak szybki jest Seal przy 8 ulepszeniach prędkości. Praktycznie pokonuje pół kilometra praktycznie w sekundę, no nie wiem, tam będzie z 5 sekund. Generalnie, jeżeli będziecie grali sobie na
posiadając po prostu na swoim save'ie tą oto łódź, polecam zainwestować w ulepszenia prędkości. Tutaj przypadkowo widzę, się pomyliłem, jednak dałem termalny. No cóż, czyli jakby było ich 8, to byłaby jeszcze szybsza. Także wiecie, tak to właśnie wygląda. To tyle, jeżeli chodzi o prędkość. Cóż, skoro zajęliśmy się już, można powiedzieć, opisaniem wszelkiego rodzaju rzeczy istotnych, no to możemy się już teraz skupić na takich głupotach i testowania granic tej modyfikacji. Pytanie, skoro jesteśmy w stanie zaatakować w stylu Seamouthem i Prownsuitem, to co się stanie, jeżeli spróbujemy tu zaatakować na przykład Cyklopem? Czy w ogóle się da? Dobre pytanie. Okej, z taką zwykłą prędkością nic to nie dało, więc trzeba również i naszego Cyklopa przyspieszyć. Tak się składa akurat, że mam modyfikację na moduł przyspieszenia dla Cyklopa. Ciekawe, czy dwa zadziałają ze sobą. I tak, zobaczmy sobie. No, teoretycznie weszły. Pytanie, czy się stakują? Nie wiem, ale zaraz zobaczymy. Troszeczkę możemy się... W sumie jesteśmy odsunięci, dajemy sobie na maksa. Okej. Wydaje mi się, że poza takim dźwiękiem nic się za bardzo nie stanie. Jeszcze teoretycznie mogę spróbować po prostu dopływać do tego. Starać się, troszeczkę popychać to. Jednakże jak widzicie, w ten sposób nic nie osiągniemy. A co się stanie, jeżeli będę chciał wpłynąć do Seala? Jesteśmy już, że tak powiem, tyłem Cyklopa. W miarę dobrze ułożeni. Teraz tylko... żeby to jakoś... Okej. To już jest jakiś efekt. Seal nas odpycha. Widać, że troszeczkę się bugują rzeczy. Właśnie psują nakładające się na siebie komendy. Natomiast tak poza tym ani nasza foka nie zwariowała, ani, prawda, Cyklop nie uległ jakiegoś poważnemu zniszczeniu. Dlatego to starcie możemy uznać za nic nie dające. No ale cóż, w tej grze na modach nie istnieją tylko 2 pojazdy, ale mamy jeszcze również całe multum pojazdów z modów. I tym właśnie zajmiemy się w tym oto momencie, czyli przetestujemy sobie, już teraz bez żadnych cięć, bez niczego, przetestujemy sobie, powiedzmy na przykład Cricketa. Cricket jest bardzo małą łodzią, też dosyć nową. Przetestujemy sobie, jak on poradzi sobie w starciu z Sealem. Czy będzie przyciągnięty do Seala, czy jednak nie będziemy w stanie wpłynąć nim. No tego się przekonamy. Jeszcze w miarę, prawda, możliwości, jeżeli ten pojazd w ogóle ma możliwość przyspieszenia, to spróbujemy go również przyspieszyć. Cricket, jak widzicie, jest taką łodzią dosyć malutką. No i pytanie, czy się da? Czy się nie da? Okej, to jest coś. Tego się zdecydowanie nie spodziewałem. No, nie ukrywam, że czegoś takiego się nie spodziewałem. Pytanie, czy jestem w stanie zrespić więcej Cricketów? Tą komendą chyba nie do końca. Bo rozumiem, że on się nazywa Cricket. 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 Tak nam przepisałem? Cricket. To niestety w ten sposób nie zrespimy go. Czy zrespimy go komendą spawn? Tak. Okej. W takim razie, dajcie mi chwilę, ja tu ich porespię tak dużo. Jak widzicie, mamy tych Cricketów troszeczkę. To teraz sobie przetestujemy, co się stanie, jakbym chciał wszystkie je tutaj zaparkować w naszym Sealu. A na koniec zobaczymy sobie, co się stanie, jak do tego dodamy jeszcze Seamoutha. Czy dojdzie do jakichś gigantycznych zniszczeń, uszkodzeń? Nie wiem, ale szczerze mnie to ciekawi. Jak widzicie, wszystkie pięknie się tu mieszczą. Wydaje mi się, że trzeba będzie ich zrespić nawet troszeczkę więcej, bo ich ilość jest nadal niezadowalająca. No ale wiecie, jakbyście chcieli, prawda, nie wiem, przypadkowo zrobić na swoim save'ie 20 000 Cricketów, to możecie i one się wszystkie zmieszczą, prawda. Spawn. Niestety musimy porespić troszeczkę ich jeszcze więcej. No dobrze, wydaje mi się, że taka armia Cricketów już powinna się, że tak powiem,
zapełni całą powierzchnię naszego seala. Okej, tego się nie spodziewałem zdecydowanie. Ale jesteśmy w teksturze. Naturalnie ta gra oferuje nam możliwość wyjścia z tekstur. Pytanie tylko gdzie. No i widzicie, nawet sama gra mówi: pakuj więcej kryketów do seala. Mamy tu ich ile? 2, 4, 6, 8 z tego, jeżeli dobrze policzyłem, to mamy ich obecnie 8. Wybaczcie, pozbędę się tego dźwięku po prostu, na chwilę. Musicie mi wybaczyć, niestety nie znalazłem żadnego ustawienia, które pozwoli nam na wyłączenie tego dźwięku, dlatego pominę wam po prostu wpływanie kryketami do seala. No dobrze, powiem tak, że wrzucenie kolejnego kryketa jest już lekkim wyzwaniem, chociaż jeszcze się to da zrobić. Chociaż jak widzicie już niektóre potrafią uciec nam z naszej pięknej pułapeczki. Ze względu na to, że wysiadanie z nich, prawda, powoduje, że no też odpływam sobie. Dobra, ostatni krykiet. I testujemy, co się stanie, jak ja tu wrzucę Seamoufa. To będzie chyba w ogóle idealna, prawda, miniaturka mi się wydaje. Seal zapchalny po prostu kryketami. Wydaje mi się, że to lepszej miniaturki w tym odcinku nie zrobię. Dobra, w takim razie zrobimy sobie tak zwanego crash testa. Zobaczymy, co się stanie. Tych kryketów tam jest bardzo dużo. Zobaczymy, co się stanie, jak teraz wpłynę tutaj Seamoufem. Ciekawe, czy gra w ogóle wytrzyma to. Naprawdę mnie to ciekawi. Przy okazji może przejdziemy do kolejnego etapu, czyli budowania na sealu, który już jest zbugowany. Naprawdę mnie to ciekawi, co się właśnie wydarzy. Zapiszę grę. Zapiszę sobie grę, właściwie powinienem powiedzieć. I testujemy. Okej. Okej. Nie ma źle chyba. Szczerze, myślę, że będzie gorzej. Czy mogę sobie spełnić Seamoufa? Seamouf. Tak jest. Może jeden Seamouf to za mało. Może potrzeba ich po prostu więcej. Okej, chyba 2 Seamoufy nie wejdą. Na to wychodzi. No cóż. Jeszcze jeden próba. No niestety, 2 Seamoufy, jak się okazuje, nie wchodzą. Ciekawe dlaczego. Tu jest też pełno miejsca. Okej. Dobra, możemy naturalnie dalej się wystrzelić. I wystrzelenie chyba jest... Obecnie ten Seamouf znajduje się w stanie, w którym, że tak powiem... O, przestał latywać. Ciekawe. No nic. Nie zajmujemy się już tym Seamoufem. Niech on sobie jest tam. My mamy jeszcze tutaj Seamoufa, jak najbardziej przydatnego, który może nam posłużyć do ostatniego testu. Czyli jak my przypłyniemy sobie... O, zaczęło... O, teraz lepiej działa. Teraz się lepsze rzeczy dzieją. No. I co? To mamy jakby zamknięcie. To teraz jeszcze trzeba tym sealem ruszyć. Zapiszemy sobie jeszcze raz grę. Tak dla pewności, żeby, prawda, nie musieć powtarzać tego naszego pięknego projektu z kryketami. Jak widzicie, wszystko tu się pięknie trzyma, żadnych problemów nie ma. Jeżeli byście chcieli zabrać sobie takie, prawda, ilość kryketów ze sobą, jak widzicie, zaraz zobaczycie zresztą, czy można, czy nie można. Silnik się włączył bez dźwięku. Możemy sobie popatrzeć, prawda, na Docking Bay. Co się stało? Okej. Gra chyba właśnie w tym momencie umarła. O nie, przepraszam, coś tam jeszcze liczy gra. Nie umarła. Może do tyłu popłynę. Działa? Nie, nic nie działa. W tym momencie ja już nie dotykam kompletnie nic. Jak widzicie, mamy taki oto obrazek. Zobaczymy, czy to wina FPS-ów. Tak, to zdecydowanie wina FPS-ów. Po prostu gra całkowicie umarła. I wydaje mi się, że niestety, ale będę musiał ją zresetować. Bo zwyczajnie, no sami zresztą widzicie, co tu się stało po prostu. Także dajcie mi chwileczkę. Słyszycie to? Okej. Przywitał nas taki oto dźwięk wejścia do gry. Okej. Wypuściłem tego. Pytanie, czy ja teraz mogę tym sealem normalnie wypłynąć. Spróbujemy.
Bo będę chciał, tak jak mówię, jeszcze zrobić ostatni test. Czy ja jestem w stanie tym Sealem normalnie teraz wypłynąć? Docking Bay. Gra dalej, widzę, laguje. Próbujemy. Okej. Gra wysypała ilość kryketów. Czy mogę teraz je zwrócić? To był zły pomysł. To bardzo zły pomysł. Pójdź do przodu. Proszę. Nie pójdź do tyłu. Nie rób tego. Okej. Wydaje mi się, że bardziej bugują się krykety niż po prostu sama łódź. Dobra. Dobra, wszystko jest git. Zostawiamy to, tak? Niech w takim razie tak będzie. I przechodzimy sobie do ostatniego testu, jakim jest budowanie przy Sealu, który już się wykrzaczył. Wiecie, jeżeli się spodziewaliście tutaj prawdziwego takiego opisu tego moda, testu, to muszę was martwić, ale nie będę go testował w prawdziwy sposób, ponieważ ten mod jest i tak bardzo dobry. Naprawdę, zbudowanie czegoś takiego, zaprogramowanie tego, stworzenie tego jest naprawdę niesamowitą pracą. A są na pewno kanały, które go opisały w sposób, można powiedzieć, niezabawny, czyli po prostu pokazywanie, jak on działa. Dlatego ja postaram się pokazać wam, jak bardzo może on być zbugowany. Bo czemu nie? Jak to się mówi, po to są mody, żeby cieszyły. A im bardziej cieszą, tym lepiej. W sumie gdzie ja idę? Jak przecież nas interesuje obecnie tajna technika Seala, czyli teleportacja obiektów zamrożonych w czasie. Wszystko jest zamrożone w czasie, a dzięki Sealowi nasz Seamove może właśnie stać się niesamowity. Patrzcie to. No. Obecnie Seal dostaje tak zwanego perpetuum mobile. Jest w stanie się poruszać bez żadnego prądu, bez niczego. Czy właśnie bez prądu nie, bo tam widzicie, to trzyma. Dzięki temu jesteśmy w stanie zdobyć bardzo duże możliwości budowania na ścianach, czy bardziej na wszędzie, gdzie się tylko da. Chociaż jak widzicie, tutaj pewne problemy są. Zobaczymy stanowisko modyfikacyjne. O, on na przykład funkcjonuje całkiem nieźle. Jak widzicie, możemy coś zbudować tutaj na nim. Czy szafkę będę w stanie postawić gdzieś. Niestety wychodzi na to, że nie do końca. A szkoda. Workbench jesteśmy w stanie szafeczkę, taką o, prawda, pięknie pod kątem jesteśmy w stanie postawić. Możemy normalnie zrobić sobie taki, wiecie, park rozrywki tutaj. Taki parkour możemy sobie zrobić nawet w tym Sealu, w momencie, w którym jest on targany przez naszego Seamove'a, który zresztą jest w ścianie. O, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo nigdy nie mogłem do tego Seamove'a wejść, a tym razem się udało. Czy ja, wychodząc z tego doku, teoretycznie jestem w stanie uratować tego Seala? Wychodzi na to, że nie do końca jestem w stanie go uratować. Chociaż, jakbym zrobił coś takiego i dał oswobódź, czy to mnie razem z Seamove'em przerzuci? Nie. Seamove dalej jest w ścianie. Niestety, zrobimy sobie dzień, żeby było lepiej. Seamove niestety dalej jest w ścianie. No i szkoda trochę. Ale jak widzicie, że tak powiem, poziom wrócił. Tak, zakładam. Tak, już normalnie możemy budować. Już nasze szafeczki, w ogóle ten Seam dalej się przemieszcza z jakiegoś powodu. Tylko nie wiem jakim cudem. Albo w sumie poczekamy sobie jeszcze, jakby ten Seamove, prawda, opuścił... Aha. Tylko on teraz nie opuści naszego Seala, on teraz jest spawany z Seala. Chociaż nie, przepraszam, patrzcie. On się tam Czy my się przesuwamy, albo on się przesuwa, ja już nie wiem. W każdym razie, jeżeli ten film, taki można powiedzieć zabawny podejście do pokazywania moda, jakim jest Seal Submarine, wam się spodobał. O, patrzcie, dostaliśmy speeda. No, jeżeli ten film wam się spodobał, oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Widzimy się w następnych odcinkach.